Witam Was, drogie bliźnięta, w czytaniu dla Was na jesień. W Waszym rozkładzie jest 6 kart i nie będzie żadnej więcej. I gdy mówię to, przychodzi do mnie coś, co trzeba zaznaczyć, że nie będzie więcej niż to, co widzicie na początku w istotnej dla Was kwestii. Nawet jeżeli wcześniej bywało tak, że mogliście spodziewać się, że będzie więcej niż to, co jest wyjściowo, co utrzymujecie wyjściowo, co widzicie na początku, czego się spodziewacie jako podstawy. Ale na jesieni może być tak, że poza tą podstawą nie będzie wiele więcej. Może ktoś z Was spodziewa się jakiejś premii i tym razem ta premia nie przyjdzie albo będzie jej mniej niż byście się spodziewali. Powinniście skupić się na tym, co jest podstawowe i to na tym, co widzicie, że jest przed Wami, na tym, co nie ubędzie, bo staram się mówić dość delikatnie, bo sytuacje są różne, ale tutaj nie chcę być inaczej. Nie chcę być inaczej. Czuję pewnego rodzaju blokadę, gdy to mówię. Coś może być zablokowane u Was w ważnej kwestii, właśnie w tej kwestii, w której spodziewacie się, że będzie więcej, że będzie jakiś dodatek. To zwykle był. Moje drogie bliźnięta, przechodząc do czytania samych kart, bo tak jak wspomniałam, w czytaniu dla baranów czytam nie tylko z samych kart, nie tylko z tego, co widzę na kartach i z podstawowego znaczenia kart, ale także z pewnych okoliczności, z pewnych skojarzeń, z tego, co do mnie przychodzi w międzyczasie. To nie jest coś, co możecie zobaczyć w kartach często, albo nie jest łatwo dostrzec to powiązanie. I teraz przychodzi do mnie znów coś. Przychodzi do mnie to, że może być Wam trudno dostrzec niektóre powiązania i może to okazywać się wręcz niemożliwe. I w luźny sposób będzie to też powiązane z tym, o czym mówiłam wcześniej. Może być również trudno Wam przejść do kolejnego etapu wypowiedzi, jeżeli będziecie chcieli o czymś powiedzieć, bo możecie patrzeć, możecie spoglądać na to, co macie przed sobą, ale co chwilę może Was coś odrywać od tego, czym de facto chcielibyście się zająć konkretnie. I możecie czuć potrzebę, żeby o tym powiedzieć, ale może się wydarzyć coś z Waszym głosem takiego, że będzie to trudne. Mogą być pewne utrudnienia na drodze komunikacji. Pamiętajcie, żeby swoje gardło nawilżać, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli będzie taka potrzeba, zdecydujcie się też na odpowiednie wstrzymanie. Cały czas Saturn przechodzi przez znak Ryb, co ogranicza wiele
bliźniąt. Wiele osób spod znaku bliźniąt, a także osób, które mają inne ważne elementy w bliźniętach, nie tylko Słońce. Jednocześnie w bliźniętach jest również Jowisz. Jowisz ten może dodawać wam optymizmu i chcieć jednocześnie rozszerzać wasze działanie, waszą ekspresję. Także pół żartem, pół serio to takie trochę na dwoje babka wróży, ale nie do końca, bo mamy tutaj ścierające się wpływy, choć może nie ścierające się teraz tak całkiem bezpośrednio, bo jakby miało dojść do starcia, ale to starcie było gdzieś tak, jakby były dwa samochody i one jechały dwiema ulicami, jeden w jedną, drugi w drugą. Jeden duży, drugi silny i prawie się ścierają, ale jednocześnie jednemu i drugiemu może się udać przejechać, ale gdzieś tutaj coś się dzieje na drodze, gdzieś ktoś musi się wstrzymać, ktoś inny przyspiesza. Takie elementy dodatkowe jeszcze są dla was na jesieni. Także uważajcie, moi drodzy, również jeżeli będziecie prowadzić, bo trudno do końca powiedzieć, czy nie natraficie na jakieś blokady nieprzewidziane przez was. Także teraz możecie być już w pewnym sensie przygotowani na to, że blokady będą, zwolnienia będą. Mniejsze lub większe, w zależności od tego, kiedy się urodziliście, gdzie macie swoje bliźniacze planetki. I teraz w końcu przechodzimy do tego, co jest w kartach. Moje drogie bliźnięta, podstawą u was, w waszym rozkładzie jest 5 buław. I teraz bawi mnie to, kiedy spoglądam na tę 5 buław i przypomina mi się to, co powiedziałam przed chwilą, ponieważ 5 buław zwykle mówi o ścierających się ze sobą energiach. Różni ludzie, różne osoby mogą popadać w pewnego rodzaju kłótnie. I tego rodzaju sporów czy kłótni możecie się również spodziewać na jesieni. Możecie mieć wątpliwości, jeżeli w tych kłótniach będziecie się wypowiadać i ścierać, rozmawiać. Możecie mieć wątpliwości, czy wyrażacie się na pewno stosownie, zgodnie z zasadami, z wytycznymi, ale te drobne elementy nie przeszkodzą wam w tych wypowiedziach. Moje drogie bliźnięta, w tej 5 buław mamy 2 walczące kościotróbki. Sądzę, że dla was szczególnie istotne będzie to, że starcie dotyczy 2 stron. W 5 buław zwykle starcie dotyczy kilku stron albo niewiadomej ilości stron. Tak ja to postrzegam. Trudno jest wtedy stwierdzić, kto jest po czyjej stronie, ale tu, w tej akurat 5, u was, jesienią, jest to dość jasne. Są 2 strony konfliktu i jedni drugich atakują, nacierają. Jak te 2 samochody można się ścierać albo być bliskimi starcia na tyle, że wygląda to już tak, jakby te starcia faktycznie miały miejsce. Czy ciosy trafią? Niekoniecznie, ale
ktoś tu wyraźnie pokazuje, że ma broń, ma czym walczyć i jest gotów, żeby walczyć, żeby sprzeciwić się drugiej stronie. Może się zdarzyć tak, że część z Was będzie miało takie konflikty wewnętrzne, które będą ścierały się u Was gdzieś w środku. Co nie wyklucza również konfliktów na zewnątrz, w świecie zewnętrznym. Teraz przychodzi do mnie również to, że to mogą być konflikty poza domem. Gdzieś na drodze, gdzieś w pustej przestrzeni pojawiają się dwie postacie. I te dwie postacie trochę jakby wyszły z grobu i postanowiły znów się ścierać. Moi drodzy, trochę tak, jakbyśmy mieli dwoje czy dwóch wojowników, wojowniczki. Trudno tu określić płeć, ona tu właściwie nie ma znaczenia. Dwie osoby, które w pewnym sensie już nie są na tym świecie, ale wracają z powrotem do świata, żeby kontynuować jakiś spór. Moi drodzy, ja tu widzę to tak. Nie da się zranić kościotrupa. Nie da się przeciąć już skóry, jeżeli jej nie ma. Nie da się kogoś zabić, jak ktoś już jest martwy. Sądzę, że sprawa, cały ten spór i wszystkie elementy są w jakimś sensie już nieżywe, choć ktoś usiłuje to ożywiać. Jakby sprawa powinna zostać pogrzebana już i zamknięta, ale ktoś postanawia wyciągnąć te wszystkie trupy z szafy, te wszystkie szkielety i za pomocą tych szkieletów toczyć walki. Moi drodzy, i jest to dość mocne, ale mówię wam, co widzę, mówię wam, co do mnie przychodzi. Te spory powiązane są ze sprawami, które mogą zostać puszczone i mogą wyjść, i mogą mieć w sobie coś z takiej przebiegłości węża. Ktoś coś bardzo trzymał blisko siebie, nie chciał puścić i nie chciał pokazać, a może być teraz tak, że właśnie zostanie to pokazane. Czy z woli osoby, która trzyma, czy nie z woli? Sądzę, że może być różnie. Ale fakt faktem, że ktoś tu usiłuje coś trzymać bardzo mocno i nie chce puścić. Jakby to było źródło wszystkiego, źródło czegoś, co może stworzyć nowe życie. Ta wężowa pani na ilustracji trzyma jaja. Trzyma właściwie jajo, ale jaj ma więcej. Jajo to symbol życia. Moi drodzy. Co z tym życiem? Co z tym życiem, moi drodzy? To są bardzo podstawowe tematy. Ale sądzę, że nie powinniśmy dalej wchodzić w ten temat tu i teraz. Tylko przejść gdzieś indziej. Nie wszystko chce zostać jeszcze wypowiedziane, albo ktoś ma poczucie, że może nie trzeba tyle drążyć, nie trzeba tyle czasu poświęcać na to.
co zostaje wypuszczane albo czego ktoś nie chce wypuścić. Moje drogie bliźnięta, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałam na początku, widzę tu pewien problem z odebraniem czegoś, z uzyskaniem czegoś. W szóstce, tutaj w szóstce nazywanej szóstką właściwie ogrodów, a zwykle denarów. Karta jest odwrócona, moi drodzy, a na tej ilustracji jakby kwiaty wychodziły ze ściany. Moi drodzy, jeżeli coś byście chcieli zamówić z paczkomatu, no to zachowajcie ostrożność, bo może to do was nie przyjdzie albo nie takie, jakie byście chcieli. A może nie zadziała bankomat. Może nie możecie uzyskać środków stąd, skąd byście chcieli. Środków, przedmiotów, wartości. Coś tu się wykręciło i nie bardzo jest to możliwe i jest to powiązane trochę z tym, czego ktoś nie chciał puścić. Ale główną przyczyną tego stanu rzeczy jest pewna nierównowaga, brak kontroli w emocjach kogoś, kto powinien być już dojrzały emocjonalnie, a daje się porywać emocjonalnym sztormom. Nie jestem przekonana, żeby tutaj też płeć miała duże znaczenie, choć karta mówi o królu kielichów. Więc tak jakbyśmy mieli policzyć procentowo, to pewnie częściej będą to mężczyźni, ale to mogą być również kobiety, które chciały wejść w rolę króla, takiego głównego zarządcy wszystkiego w kwestiach emocjonalnych. I jest to podstawą blokady środków i jest to związane ze sporem kościotrupów. Tu wyraźnie w królu kielichów coś się burzy. To jest ktoś prawdopodobnie, kto jest w stanie panować nad emocjami, ale w tej sytuacji te emocje są już bardzo wzburzone. I to wewnętrzne wzburzenie wpływa na jedno i na drugie. Drogie bliźnięta, to z jednej strony naszego sporu, z drugiej strony mamy jeszcze istotną kartę. Może być tak, że dosłownie chwycicie jakiś dokument, może jakąś ilustrację, jakiś obraz. Ja mam poczucie, że to może być coś, co chwycicie w rękę, spojrzycie i wtedy coś do was dotrze. No może być i telefon komórkowy, gdzie wyświetli się wam jakiś obraz. I tu zobaczycie postać, która jest w jakimś sensie powiązana z sporami tymi, które powinny być już pogrzebane, które powinny się już rozkładać. Te spory powinny już być takie,
jak to się w naturze dzieje, że coś się kończy i przechodzi dalej do kolejnego etapu, kolejnej przemiany. Gdzieś tu przychodzą do mnie kwestie ekologiczne, związane z rozkładem, powrotem do natury i przejściem do kolejnego życia. Na jesieni będzie również czas Skorpiona, a w czasie Skorpiona właśnie zajmujemy się tym, co gdzieś chowane jest do ziemi, coś, co wchodzi w ziemię i w jakimś sensie musi umrzeć, a potem po jakimś czasie dochodzi do odrodzenia. Pewne zasoby zostają często ukryte w ziemi, jak ziarna, które też są potencjalnym źródłem życia. Drzewa chowają swoje soki, opadają liście, są nagie jak te kościotrupy. Taki czas Skorpiona będzie i jest co roku jesienią. I z tym czasem Skorpiona jest powiązana postać z karty, o której mówiłam przed chwilą. Postać, która ma w sobie świeżość i wcale nie chce skupiać się na tych śmiertelnych kwestiach. Odwraca się od nich, albo na nie nie patrzy, albo może nie jest ich świadoma, chociaż ja czuję, że pomimo tej młodości czy świeżości danej osoby, ta osoba wyczuwa ten spór, wyczuwa i nie chce na niego patrzeć, nie chce się zwracać w stronę tego sporu, nie chce go podlewać. Nie chce, żeby on rósł, nie chce, żeby on trwał. Odwraca się od niego i kieruje w stronę tego, co jest żywe, tego, co jest piękne, tego, co jest świeże. Postać ta może wydawać się mniejsza i mniej znacząca, ale jakby zmniejszała się po to, żeby zobaczyć większe piękno, jakby przybliżała się do małych, pięknych kwiatów, do tych małych, pięknych elementów. To może być ktoś, kto potrafi docenić drobne radości życia. Mamy tutaj pazia pentakli. Tutaj powiedziałabym, że może trochę bardziej taka paziowa. Więcej delikatności jest w tym paziu niż zwykle. Ktoś tu zdecydowanie potrafi docenić wszystkie małe wartości, które wokół siebie może dostrzec. I jeszcze raz podkreślam, to nie jest ktoś, kto chce podlewać ten spór. On czy ona wolałaby, żeby tego sporu już nie było, żeby on został pogrzebany. Ale ma ta postać nad sobą kogoś, kto jest tutaj określany jako w pewnym sensie nieznajomy, stranger. A może taki trochę dziwak. Jakbyśmy mieli znów osobę, która jest młoda, ale tak naprawdę ona nie jest młoda, tylko zachowuje się, komunikuje się, jakby była bardzo młoda, jakby nie rozumiała jeszcze wagi słów, ich znaczenia, ich mocy. Ta osoba, o której mówiłam wcześniej, która dostrzega małe wartości, ma nad głową kogoś, kto
może używać takich słów wężowych i jest powiązany znów z tym odsłanianiem, czy puszczaniem, czy właśnie próbą niepuszczenia różnych utrzymywanych spraw, utrzymywanych gdzieś blisko siebie, gdzieś poza zasięgiem innych. Mam niezbyt przyjemne odczucia względem tej postaci. To nie jest ktoś, znaczy moje odczucia może nie są nieprzyjemne, ale odczuwam, że ten ktoś ma negatywne nastawienie, takie skoncentrowane i nieprzyjemne. I to jest dość delikatnie sformułowane. To jest ktoś, kto jest mocno pozasłaniany. Pozasłaniany i chowa się trochę w mroku. To może być ta osoba właśnie, która trzyma, albo bardzo do niej podobna. Niedojrzałość komunikacji, brak odpowiedzialności za słowa, używanie słów jako taki kolec jadowy, trochę też. To może być właśnie w postawie tej osoby. Jak takie wredne, no powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie zachowania są w porządku. Wredne zachowania niektórych nastolatków. Ale to nie musi być nastolatek, to może być osoba dorosła, która zachowuje się w taki sposób. Takich grup bullyingowych, takie trochę hejtowe. Ale ktoś to robi, ktoś tutaj wychodzi z takiego ukrytego miejsca, jest w tym ukrytym miejscu. To nie jest tak, że to jest jawne. To jest takie trochę niejawne, moi drodzy. Także sporo dość, zdawałoby się, mocnych spraw mamy dla was, bliźnięta, ale w waszym rozkładzie nie ma żadnego wielkiego arkanu. Wielkie arkana to są takie sprawy, można by powiedzieć, bardziej przełomowe, takie właśnie większe. Same małe arkana, czyli jakbyście kręcili się trochę wokół tych mniejszych spraw i nie spodziewali się jakiegoś wielkiego przełomu na jesieni, ale te różne mniejsze sprawy będą zaprzątały wasze głowy w tym czasie. Co ja mogę wam poradzić, moi drodzy? Mój wzrok kieruje się w stronę piątki buław. I sądzę, że wasz wzrok również powinien się w tę stronę zwrócić. Tam, gdzie są te kościotrupy, tam, gdzie są te spory. Przyjrzyjcie się im, czy ta sprawa nie jest już martwa. Kto tu z kim o co walczy. I sądzę, że odpowiedzi będą różne. I musicie tutaj udzielić sobie sami odpowiedzi na to. A żeby odpowiedzieć na to, może warto byłoby coś puścić, coś odsunąć
i spojrzeć na to z jakiegoś dystansu. Moi drodzy, dostrzegania małych radości codzienności, tak jak ten paź kielichów, paź denarów, ale także paź kielichów, który jest w stanie docenić sprawy emocjonalne, Wam życzę na jesieni. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.